W kolejnym dniu. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę i złożymy magazyn energii, który tam jest właśnie w tych paczkach. Otworzymy też kolejne paczki. O, tutaj jest prezent od Mikołaja. Zaczniemy od prezentu, który bardzo się przyda tutaj przy budowie lasera krzyżowego. Ten płaszczyznowy, jeżeli autobus jest trochę przekoszony, to on tak będzie po prostu trzymał przekoszony laser i tam będzie rzucał linię. Do autobusów i do kamperów myślę, że taka poziomica to jest bardzo przydatne narzędzie. Bo zwykłą poziomicą tego nie zrobicie, wystarczy, że troszkę krzywo stoi. Chowamy i otwieramy nóż termiczny, zobaczymy co tam jest w środku. Za kilka dni temu byłem w Unimecie, już miałem brać nóż termiczny też od Yato. On miał strasznie gruby nóż. To był jakiś stary model i strasznie dużo wcinał materiału. A tutaj podobno ten nóż już się dużo lepiej sprawuje. Dłuższe i krótsze, ostrza, cieniutkie jak widzicie. Myślę, że takie spokojnie powinno wystarczyć do 8 nawet chyba. To już jest na dłuższe 20. Ja 20 nie będę używał, najdłuższą mam 8, więc od razu założymy to. Instrukcja obsługi i sam nóż. Tak wygląda zabawka. Jeśli chodzi o jakość wykonania i tych plastików, to powiedziałbym, że to jest taki najprostszy plastik. No jak będziemy testować, zobaczymy jak się spisze, ale myślę, że będzie ok. Teraz przechodzimy do najważniejszej części, czyli do składania magazynu energii. Najciekawsze dla Was chyba. Magazyn jaki zamówiłem to jest oparty na ogniwach EWE 280 Ah, sztuk 16, więc nie powinno braknąć mocy. Kwestia obudowy na magazyn, no to takie pudło to jest to. Mam nadzieję, że nic temu nie będzie, bo tutaj mamy jakąś wgniotkę. Dość ciężkie cholerstwo, więc tak wygląda obudowa. Pierwsza obudowa, jaką w ogóle widzę, więc nie wiem, czy to taka ma być. Tu mi brakuje tych rączek, może będą w środku. Zobaczymy, co tam jest w środku, jak odkręcimy tutaj górę. Rozkręciłem po 4 śruby na każdą tą listwę. I teraz wyjmujemy listwa A, listwa B. Wcześniej we wcześniejszych wersjach podobno było problematyczne to, że tutaj te śruby, które to trzymały, były bez tych podkładek i one robiły przebicie na budowę i że potrafiło palić BMS-a, o ile się dobrze orientuję, coś takiego. A teraz są te podkładki już w nowszych wersjach i one zabezpieczają przed tym. Plus, minus, tu mamy też taśmy, tam od spodu się przykleja. Tu mamy przewód komunikacyjny chyba. 4 takie uchwyty transportowe. Tu takie jakby klapki do zapinania. Tutaj mamy śrubki do tych uchwytów transportowych i tu mamy bus, bary elastyczne. Ciekawe. Wewnątrz obudowy mamy też komplet tych przekładek całych. Te 2 taśmy, które się wkleja od spodu tych szyn. To jest BMS, wyświetlacz i porty wszystkie. Standardowa chyba obudowa, z tego co wiedziałem. Niektóre tylko mają jeszcze nabrandowaną jakąś firmę z przodu. Tutaj z takich minusów, które mi się rzuciły w oczy, w tym miejscu, akurat nie tutaj, ale troszkę widać chyba ślady korozji w tym miejscu akurat, więc czymś pewnie trzeba będzie to siknąć. Tak, tu ewidentnie widać ślady korozji. Nie powinno coś takiego mieć miejsca, no ale od razu to czymś tam pomalujemy w środku. Takie mam ogniwa. Ścianki, no na pewno banana nie mają, prędzej bym powiedział, że one są wklęsłe trochę. W teorii jest gwarancja na nie, że jeżeli pod tą naklejką, której mi się nie chce ściągać, żeby szukać tego kodu QR, czy nie jest zeszlifowany, jeżeli byłby zeszlifowany, to mogę zwrócić te baterie, ale nie będę nawet tego sprawdzał. Najmniej nie teraz, chyba że coś by się działo z nimi nie tak, wtedy zobaczymy. Grade A. Cały taki magazyn, niecałe 6000 zł nie wyszedł. To plus 16 takich ogniw EWE 280 Ah. W teorii rzeczywistej mają mieć 314, 300, no coś w ten deseń. Rozkręcę od razu przedni panel i poluzuję sobie te szyny, którymi później się kompresuje te ogniwa. Spoko jest to, że wszystko jest poskręcane na takie same śrubki, więc ciężko się tutaj pomylić i przykręcić inną śrubkę. W teorii rozkręcone. Tu mamy przewód od wyświetlacza. Wyświetlacz na pewno damy w innym miejscu niż na obudowie, bo nie będzie mi na obudowie potrzebny. Ja go sobie wystawię
na łóżko, w którym będzie schowany. Podobno lubią być poskręcane do góry nogami te wyświetlacze. Też taka ciekawostka. I teraz powinny na spokojnie wejść wszystkie baterie. Tutaj mamy dwie podkładki na spód, które rzucamy luźno, na boki, które przyklejamy do profilów. Też 4 sztuki takich podkładek na koniec i na początek. Pasowałoby zacząć układać od końca, a żeby tak zrobić, to musimy zobaczyć, jak idą te szyny. Szyny idą w taki sposób, więc tutaj na końcu po prawej stronie ma być B8+, czyli tu ma być minus. I potem układamy na przemian te cele i tutaj ma wyjść plus po lewej stronie. I na tej szynie układamy analogicznie. Tak samo są ułożone w dwóch rzędach, że tutaj minus łączy się z plusem i wtedy mamy spięte 48 V. Żebym się nie pomylił, wrzucę sobie od razu pierwszą z minusem tutaj. I będziemy dawać podkładki i wrzucać resztę. Z tyłu też w teorii powinno być miejsce na taką przekładkę. W każdej ze stron ogniwa powinna się taka znaleźć. Teraz idzie taka przekładka, przynajmniej tak widziałem na filmie. Nie wiem, nie wszyscy dają podwójnie. Tak widziałem na jednym filmie, gdzie gościu składał taki magazyn. I tak też ja złożę. I teraz drugie ogniwo i tak lecimy do końca. Potem to wszystko ma być skompresowane za pomocą tych śrub. Kolejne ogniwo idzie na odwrót. I teraz jak tu był minus, to tu ma być plus. Cała filozofia. W sumie chyba nic trudnego tutaj nie ma. Standardowo w każdej parce z ogniwami, gdzie są 4 sztuki, mamy takie przekładki i busbary do podłączenia ich. Jest chyba norma. No i oczywiście najważniejsze, czyli ogniwa. Dobrze to zapakowali. Sprawdzimy multimetrem, jak tam napięcie na poszczególnych bateriach. 3,27, 3,27, 3,27, 3,27. Jeżeli multimetr jest w miarę dokładny, to wszystkie baterie mamy punkt 3,27. Przykładki powkładane, więc teraz kompresujemy tutaj śrubami. Po kolei, po trochę będziemy dokręcać. Nie wiem, czy nie będę musiał zaraz zmienić bita, no ale to zobaczymy. Do baterii dostajemy takie płaskie busbary i śrubki do połączenia tych baterii. Z kolei do magazynu, do obudowy dostajemy takie busbary, z czego jeden jest troszkę dłuższy, zaznaczony białą naklejką i on służy do połączenia prawej z lewą stroną magazynu, a te służą do łączenia poszczególnych celi. Nakrętki też mamy do dokręcenia tych busbarów, więc muszę iść znaleźć klucz i najprawdopodobniej trzeba będzie to przykręcić. Użyję tych, bo wydają mi się lepsze. Mamy ustawiony klucz na 4 Nm. Taki jest podany moment, w jakim mamy dokręcać śruby. Ściągamy zabezpieczenia. Zabezpieczenia ściągnięte, kładziemy listwy, poprzykręcamy je najpierw. Tutaj mamy dokładnie opisane, który kabel do którego miejsca ma przyjść. Te kable idą na górę, więc najpierw idą busbary, a potem dopiero te przewody. Nie wiem jeszcze, dokąd mają iść, te muszę sprawdzić w instrukcji obsługi. Czujniki temperatury. Nie widziałem, żeby gdziekolwiek były rozpisane. Instrukcję obsługi dostajemy w formie PDF-a na maila. Tu mamy dokładnie pokazane, jak to ma być podpięte. Czyli najpierw rozkładamy busbary. Na busbary dopiero przychodzą plus z minusem i tak dalej lecimy. I analogicznie z drugiej strony, tylko z drugiej strony zaczynamy, tak jak tutaj było od lewej, to tutaj zaczynamy od prawej spinać. Teraz jak mamy tak poskładane, to podobno zaleca się jedną stronę zasłonić i działać sobie na drugiej stronie. Czyli jak będę robił lewą, to prawą stronę zasłonić czymś, żeby tam przypadkiem nie podotykać kluczami w nieodpowiednim miejscu. Tutaj by było bardzo łatwo te zewrzeć dwie ścieżki i wkładamy przywody od balansera w odpowiednim miejscu. Najpierw dokręcamy wstępnie zakrętarką do pierwszego oporu.
W najwolniejszych obrotach i newtonach. Zmieniamy strony zabezpieczenia, żeby nam nic nie przeszkadzało tutaj. I jedziemy z tymi. I teraz łączymy ze sobą. Podłączymy te przewody do balansowania. Ciężko chyba się pomylić. Im bliżej końca jestem, tym bardziej się boję, że coś pierdolić i że wybuchnie. Do bezpiecznika od dołu musimy podpiąć ten kabel. Od góry podpinamy ten. No i teraz ostatnie przewody do połączenia. Tak naprawdę tego busbara trzeba podpiąć tutaj i tak samo te przewody. Dwa. Sprawdzę jeszcze dla pewności w instrukcji. Tak, do B+ powinny iść dwa przewody. Jeden ten i drugi z dołu, czyli to musi być to. Sztywno się zrobiło przez ten przewód, który jest podpięty tutaj. Dobrze by było nie zrobić zwarcia na koniec. Żadnego. Zakręcamy śruby jeszcze, zanim to podpiemy. Zakręcamy przedni panel. Trzeba uważać, żeby nie przekręcić tych przewodów, bo dość łatwo można to zrobić i można uwalić gwint w baterii. I trzeba uważać, żeby nie zewrzeć sobie tego z tym przede wszystkim. Jeżeli wszystko dobrze pospinałem, to nic się tutaj złego nie wydarzy, a jeżeli popełnimy jakiś błąd, zaraz się o tym dowiemy. Chwila prawdy. Bezpiecznik włączony. Uruchomi się, więc mamy dobrze pospinany bank energii. Więc mamy mały sukces dnia dzisiejszego. Poskładany bank energii, nic trudnego, trzeba tylko uważać, żeby nie zrobić tutaj zwarcia. Próbujemy falownik w takim razie podpiąć. Przyniesiemy go i podepniemy, położymy na górze. Witam w nowym roku już. Wczoraj był Sylwester, ja sobie wkładałem magazyn, podpinałem go do falownika. Takimi przewodami, jakie udało mi się znaleźć, to są przewody z autobusu. Nimi była podpięta klima chyba, więc sobie podpiąłem nimi. Akurat na razie największy prąd, jaki tutaj mogę dać, to jest ograniczony tymi przewodami i tym przedłużaczem, więc nie daje więcej niż 30 A ładowania. Akumulator już jest naładowany do pełna. Udało mi się go podłączyć tutaj. Zwykła standardowa skrętka. Podpinamy sobie tutaj do złącza. W falowniku tutaj. Tu jest drugie złącze od modemu i z jego konfiguracją jeszcze sobie nie poradziłem, bo to jest dość problematyczne, ale falownik już jest poustawiany. W teorii mógłbym to przykręcić. Na razie tak zostawiam. Tu mam jeszcze przetwornicę step down 48 do 24, 40 amperową. To powinno i tak wystarczyć. 40 A. Przetwornica ją sobie gdzieś tutaj może nawet na stałe przykręcimy. Tak samo skrzynkę z bezpiecznikami od instalacji 24V. Tutaj będą takie rzeczy jak Webasto, te chińskie, do tego będzie podpięte. Ogólnie na 24V tutaj mamy jeszcze dużo gadżetów, takich jak na przykład gniazdka do ładowania przez USB. 6 sztuk takich gniazdek z przewodami, z bezpiecznikiem, więc to też trzeba będzie podłączyć w 24V instalacji w różnych miejscach. Jedno na pewno przy szoferce, żeby mógł sobie telefon podpinać na spokojnie. Z tego na 24V mamy też te zawory, elektrozawory pneumatyczne do poziomowania autobusu. 4 sztuki na każde z kół. Czujnik poziomu wody, to jest sam wskaźnik, a tu mamy czujnik pływakowy, który był dobierany do rozmiarów zbiornika, który nam przyszedł ostatnio. Takich rzeczy jeszcze ten potencjometr duży, którego nie użyję raczej, chyba że stricte do jakiejś autobusowej rzeczy, która będzie używana w trakcie jazdy. I ten mniejszy, chyba 20 albo 30 amperowy, to jego użyjemy prawdopodobnie do wentylatora, który będzie wywiewał nieświeże powietrze z kibelka. Tam taki mały wentylator użyję, który był w autobusie i to powietrze będziemy gdzieś wyrzucać przez jakąś małą klateczkę wentylacyjną. Koszty takiej imprezy z tyłu, ogólnie tego magazynu energii, w tej chwili to jest 6000 zł. Jeżeli byście chcieli kupić dokładnie taki sam magazyn z tej samej firmy, od tej samej osoby, to link będzie w opisie filmu. 6 koła w tej chwili, jak ja patrzyłem 2 lata temu, w momencie kiedy marzyłem jeszcze o kamperze, ale nie miałem środków, żeby to zrobić, 15 000 taki bank energii kosztował. Prawie 3 razy tyle. Trzykrotna różnica, to jest po prostu niesamowite, jak szybko potaniały te magazyny. 1500 falownik taki, 6 koła magazyn energii. Wiadomo, jakieś takie tego typu rzeczy, jakieś bezpieczniki trzeba będzie jeszcze dokupić. Tutaj na przewód plusowy założyć bezpiecznik. Pewnie w teorii ogniwa można rozładowywać z prądem 1C, czyli
280 A. Prąd ładowania sobie ustawiłem w BMS-ie na 120 A i 120 chyba też zostawię rozładowania. Robimy sobie mały test tego magazynu energii. W termowizji za chwilę zobaczymy sobie, jak będą wyglądać przewody. Palimy 2 źródła poboru, czajnik i prytkownicę beztłuszczową i zobaczymy, czy się będą grzać przewody, czy się będzie cokolwiek grzać. Tutaj, jeśli chodzi o tą instalację, 4 kW powinno być poboru całkowitego. Palimy najpierw, potem zobaczymy sobie na termometrze. Włączamy baterię, falownik się włączył. Działa. Dobra, odpalimy najpierw frajera. Damy mu na maksa 200 stopni, 15 minut. Start. Niech sobie grzeje, zobaczymy jaki pobór. Co tu mamy? 37 amper. Na razie. Czyli 2 kW leci. Odpalamy czajnik. Teraz leci 80 amper tutaj. 4, 1 kW. Przewody. Zobaczymy, czy się będą grzać. Najpierw na dotyk. Tu na razie wszystko wygląda, że jest ok. Falownik troszkę się nagrzewa. Przewód też tak jakby troszkę, nie no, temperatura powiedzmy pokojowa. Na początku 25, tutaj mamy 26 w przewodach. Mogą być za słabe przewody, 26, 28. No możliwe, że będę musiał grubsze kable tutaj dać. Nawet nie wiem, jakiej to są średnicy, no ale ewidentnie się nagrzewają, więc tu trzeba będzie coś grubszego dać, już 30 stopni. Może nie tyle przewód jest problemem, to moje połączenie na busbarze. Chodzi o akumulator, coś się grzeje. Tutaj coś się grzeje, ale to chyba BMS. Tu na busbarach mamy 23 stopnie. 4 kW działa, na 6 myślę, że też będzie działać z maksymalną mocą tej baterii. Ale w ogóle się takie rzeczy podziały tutaj na budowie. Myślałem, że szybko przykręcę wąż hydrauliczny od pomagania, że to będzie szybka robota. Nie chciało mi się włączać nawet kamery, nagrywania odpalać. Kręciłem go, mało by się autobus nie wywrócił. Już miałem wizję typu koniec przygody, do roboty, wracam gdzieś tam do Norwegii czy do Szwajcarii, bo myślałem, że autobus mi się wypieprzy, a jakby się wypieprzył autobus na bok, na ogrodzenie jeszcze, to tam raczej by nie było co z niego zbierać i musiałbym szukać pewnie nowej bazy pod kampera. Taką przygodę miałem wczoraj. Ale o tym opowiem w kolejnym odcinku.